Cześć, nazywam się Luiza Stawińska-Stasik. Jestem właścicielką firmy Matka Kijek i Szmatka. W tym filmie pokażę Ci, jak zrobić naturalną aromabiżuterię z wykorzystaniem sznurka naturalnego, kawałka drewna i olejków eterycznych. Moja praca polega na realizowaniu moich pasji. Staram się wykorzystywać jak najwięcej surowców naturalnego pochodzenia, przy czym zwracam uwagę na to, żeby były w jak największym stopniu z odzysku. Teraz pokażę Wam, czego będziemy potrzebowali do wykonania takiej aromabiżuterii. Gałąź, piła, na której potniemy gałąź na plastry, karton z suchymi trocinami, sprężarka, wiertarka, zestaw wierteł, nożyczki, sznurek, plastry wysuszane, papier ścierny i gąbka szlifierska, akcesoria do tworzenia biżuterii, olejki eteryczne, lakier do zabezpieczenia drewna. Pierwsza rzecz, którą potrzebujemy, to są plastry drewna, wysuszone. Możemy je kupić w sklepach z artykułami do prac artystycznych, możemy je też wykonać samodzielnie. W związku z tym, że staram się jak najwięcej przedmiotów tworzyć z odzysku, wykorzystuję gałęzie z przyciętych drzewek. Moje plastry suszyły się około roku w stodole. Część nadaje się do użytku, natomiast okazało się, że 2/3 niekoniecznie. W wielu odeszła kora, niektóre popękały. Pokażę Wam teraz, jak tnę gałąź na plastry. Tak pocięte plastry wkładamy do kartonu z suchymi trocinami warstwowo i każdą warstwę przysypujemy trocinami i kładziemy następne plastry. W zależności od tego, na jakim sznurku chcemy powiesić wisior, musimy wywiercić odpowiedni otwór. Ja tu mam taki plaster, na którym mam wywiercone otwory każdej wielkości wiertła i po prostu sobie dobieram pod sznurek. Wiercenie zawsze wykonujemy przed szlifowaniem i konserwacją. Następnym etapem jest szlifowanie. W zależności od tego, jaką ma powierzchnię wysuszony plaster drewna, możemy używać różnych gradacji papieru ściernego. Ja używam 120, 240 i gąbki szlifierskiej. Zaczynamy od jak najbardziej szorstkiego papieru. Szlifujemy z obu stron, a także brzeg. Staramy się jak najbardziej wyrównać wszelkie zadry i nierówności. Bierzemy następny papier, który nam wygładzi jeszcze bardziej powierzchnię. Plaster jest już wyszlifowany, jest gładki, ale będzie jeszcze gładszy po użyciu gąbki szlifierskiej. Gąbki szlifierskiej będziemy też używać po pierwszej warstwie lakieru. Wyszlifowany plaster należy oczyścić za pomocą sprężarki. Są różne formy zabezpieczenia drewna. Ja dzisiaj wybrałam lakier. Zwracam uwagę na to, żeby lakier był ekologiczny i żeby spełniał normy dla bezpieczeństwa zabawek. Wtedy mam pewność, że jest on przebadany i bezpieczny. Ze względu na to, że ja wielokrotnie otwieram puszkę z lakierem, przelewam sobie lakier do słoika. Można lakierować za pomocą pędzla, można lakierować przy pomocy gąbki tapicerskiej. Ja to robię za pomocą pociętych na szmatki jakichś starych, niepotrzebnych ubrań. Staramy się też zabezpieczyć wywierconą dziurę. Lakier dość szybko wsiąka, natomiast pomiędzy dwiema warstwami, w przypadku akurat mojego lakieru, należy odczekać 4 godziny. Po 4 godzinach możemy nakładać drugą warstwę lakieru. Przed nałożeniem drugiej warstwy lakieru szlifujemy powierzchnię ponownie gąbką szlifierską. Przeszlifowany plaster oczyszczamy ponownie sprężarką. Nakładamy drugą warstwę lakieru. Według zaleceń producenta druga warstwa lakieru też powinna schchnąć 4 godziny. W tym czasie możemy zrobić kolczyki i bransoletkę. Do wykonania kolczyków potrzebujemy 2 małe plasterki drewna. One są już zalakierowane analogicznie jak poprzedni plaster. 2 krawatki, 2 bigle i szczypce. Najpierw wkręcamy krawatkę, następnie otwieramy bigla, wkładamy do środka krawatkę i zamykamy z powrotem. Gotowe. Do wykonania bransoletki są potrzebne sznurek, zapięcie, klej i gumeczki. Chciałabym pokazać Wam sposób plecenia sznurka przy pomocy takiego specjalnego dysku, który się nazywa Kumihimo. Do wykonania pojedynczej bransoletki wystarczą 4-metrowe kawałki sznurka. Natomiast ja chcę wykonać podwójną bransoletkę, więc potrzebuję 4 kawałki po 2 metry. Kawałki te składamy na pół i na końcu zawiązujemy supełek. Mamy 8 sznurków, umieszczamy w dysku. 2 sznurki na górze, 2 sznurki po lewej stronie, 2 sznurki po prawej stronie i 2 sznurki na dole. Staramy się, żeby one były naprzeciwko siebie. Z dołu bierzemy lewy sznurek, przekładamy go na górę, z góry bierzemy prawy sznurek, przekładamy go na dół. Obracamy dysk,
zgodnie ze wskazówkami zegara i powtarzamy tą czynność. Kiedy napleciemy już odpowiednią ilość sznurka, sprawdzamy sobie, jest ok. Wyciągamy go z dysku, zawiązujemy go małą gumeczką, obcinamy tak, żeby nie przeciąć sznurka. Bierzemy zapięcie i klej. To jest zapięcie magnetyczne. Do środka dajemy 2 kropelki kleju, wkładamy i trzymamy przez 10 sekund, przyciskając. I z drugiej strony rozwiązujemy supełek i robimy to samo. Gotowe. Teraz będziemy zawieszać plaster drewna na sznurku. Tutaj zaplątłam sobie kawałek taki jak do bransoletki i wsadzę go w dziurkę. To nie jest łatwe, bo ten sznurek jest dosyć strzępiący się, dlatego składamy go sobie na pół i wciskamy na siłę. Ważne jest właśnie dobranie odpowiedniego otworu, tak żeby z jednej strony dziura nie była za duża, z drugiej strony z kolei za mała. Trzeba troszkę siły użyć. Nie przeciągamy przez całość, tylko po prostu wkładamy teraz to do środka. Robimy taką pętelkę. Pilnujemy tylko, żeby ten splot kończył nam się przy dziurce. W tej chwili wygląda to w ten sposób. Musimy zapleść jeszcze drugą część sznurka. Do zrobienia wisiora potrzeba 2 razy więcej sznurka niż do bransoletki, czyli 4 kawałki po 4 metry. Ja już kończę i będziemy wklejać zapięcie. Do zapięcia dajemy 2 kropelki kleju, wkładamy zawiązany koniec, trzymamy przez około 10 sekund. Z drugiej strony robimy to samo. Wisior gotowy. Mamy naturalny wisior. Kawałek drewna i sznurek konopny. Końcowym etapem tworzenia biżuterii aromaterapeutycznej jest umieszczenie elementu, który może być nasączany olejkami. Ja do tego celu mam okrągły filc, który przyczepię sobie do wisiora i on sobie będzie wisiał z tyłu. Olejki eteryczne to jest bardzo mocno skoncentrowana siła natury. Mimo że mogą pomóc, mogą też zaszkodzić, więc bardzo ostrożnie ich używamy. Ja właśnie taką mieszankę 3 olejków antystresowych sobie dzisiaj wybrałam i nakroplę nimi ten filc. Jest to ylang-ylang, który jednocześnie jest na przykład afrodyzjakiem. Jest to amyris. Amyris wybrałam ze względu na to, że działa przeciwstresowo, ale też dlatego, że jest to nuta bazowa, która utrwala zapachy i mój wisior będzie dłużej sobie pachniał. A trzecim zapachem jest cytronella, która ma taki orzeźwiający aromat. I gotowe. Nosząc wisior, możemy też sobie powąchać. Bardzo ważne przy doborze sznurka jest też to, czy on będzie syntetyczny, czy będzie naturalny. Jeżeli chcemy naturalny produkt stworzyć, to też sprawdzamy, z jakim sznurkiem mamy do czynienia. Syntetyczny sznurek będzie się topił i śmierdział jak plastik. Naturalny sznurek będzie się palił i będzie pachniał papierem. Jeżeli przeszkadza nam to, że naturalny sznurek jest wyłchaty, wystarczy przejechać nim na ogniu. Włoski wtedy się spalą. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym filmie.